W czerwcu założyłem gaz LPG Landi Renzo, silnik pracuje równiutko, nie zużywa oleju, nie dolewam. W lipcu przed urlopem dokonałem drugiej wymiany oleju po 6000 km. Zastanawiam się, czy mogę dokonywać wymian oleju co około 13 000 km, czyli raz do roku. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Hyundai i30, rok produkcji 2021, silnik 1.5 DPI, 110 koni mechanicznych, przebieg aktualny 47 300 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza tego samego oleju, co w poprzednim odcinku, to jest Eneos X Prime 5W30 w drugim samochodzie Andrzeja. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Jaki zestaw Andrzej skierował do laboratorium R2D prezentowałem w poprzednim odcinku, przypominam. W środku znajdują się 3 pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, badania realizowane w poprzednim odcinku. Próbka numer 2 to olej przepracowany, badania również realizowane w poprzednim odcinku. Próbka numer 3 olej przepracowany z Hyundai i30, bohater tego odcinka. Do samochodu zalany został olej Eneos X Prime w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowej i aprobatę wpisujemy do tabeli zbiorczej. W tym samochodzie nie były stosowane żadne dodatki. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 6300 km, 30% eksploatacji to miasto, dominują odcinki z przedziału 10 do 20 km, brak dolewki, olej eksploatowany przez 6 miesięcy, w lipcu 2024 roku wykonane płukanie silnika, następnie Andrzej dodaje, po płukance strzykawką wyciągam resztki oleju i przelewam miskę olejową czystym olejem około 400 ml. W ramach dodatkowych informacji Andrzej napisał tak. Samochód posiadam od lutego 2024 roku. Od razu po zakupie wlałem do niego olej Eneos X Prime 5W30 SP łamane przez RC. W czerwcu założyłem gaz LPG Landi Renzo. Silnik pracuje równiutko, nie zużywa oleju, nie dolewam. W lipcu przed urlopem dokonałem drugiej wymiany oleju po 6000 km. Zastanawiam się, czy mogę dokonywać wymian oleju co około 13 000 km, czyli raz do roku. Zdecydowałem się zalać silnik olejem 5W30, jaki producent dopuszcza do innych regionów poza Unią Europejską. Liczy się dla mnie trwałość silnika, a nie ilość CO2. Nie używam systemu start-stop. Andrzej dodatkowo zaznacza, że słucha kanału mechanika Rumiren i w Hyundai 1.6 GDI pojawił się problem łuszczących się katalizatorów i z tego powodu zacierania się silników. Niestety okazało się, że to dotyczy nie tylko silników GDI, ale i mojego DPI i jestem z nim umówiony na wgrywanie nowej mapy do silnika, by temu przeciwdziałać. Chciałbym się upewnić, czy w oleju nie mam jakichś objawów przycierania się silnika z łuszczącego się katalizatora, co na taki temat powie nam to badanie. I jeszcze na końcu drobna refleksja od Andrzeja. Do olejów syntetycznych przekonałem się w latach 90., gdy pojawił się Mobil One 0W40. Po lekturze testu tego oleju i problemie z Fordem Orionem 1.6 benzyna, silnik pierwotnie trochę zaszlamiony na 15W40, zastosowałem płukankę olej 10W40 Helix, ale gdy przyszła zima, popychacze hydrauliczne hałasowały zimą. Po wlaniu oleju Mobil One 0W40 cichły od razu. Tak przejechałem Fordem 60 000 km, a jaki miał przebieg silnik to ciężko zmiarkować, bo ktoś kiedyś do Oriona włożył silnik z Escorta, silnik nie zużywał mi oleju, dopiero po tych 60 000 km, gdy sprzedałem go bratowej, po jakimś czasie zaczął brać olej. Jednak Mobil One tak się spalał, że nie było niebieskiego dymu.
Od tego Forda każde auto miałem już na oleju syntetycznym i do żadnego nie musiałem dolewać oleju od wymiany do wymiany. Dlatego gdy wymieniam olej, to po płukance 400 ml świeżego oleju wlewam do silnika, by przepłukać po płukance miskę olejową. Ponieważ uważam, że oleje 0W20 stosuje się ze względu na emisję i normy spalin, zdecydowałem się stosować olej 5W30, jaki Hyundai dopuszcza do innych regionów poza Europą. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Próbka oleju świeżego była w poprzednim odcinku. Dzisiaj szybkie przypomnienie. Kluczowy pomiar na ten odcinek to próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W ramach przypomnienia lepkość do oleju świeżego była następująca: 39,6 w 40 stopniach oraz 9,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wyniósł 229. Uzyskano wysoką zgodność wyników w stosunku do deklaracji producenta. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 41,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 198, a to oznacza, że otrzymano bardzo zbliżone wyniki do tego, co było w odcinku numer 205. Lepkość w niższej temperaturze wzrosła około 4%, w 100 stopniach Celsjusza zredukowała około 6%. Wskaźnik lepkości zmniejszył się o 14%. Czyli rysuje się pewien powtarzalny schemat degradacji oleju. Przypominam, w poprzednim odcinku były zastosowane dwa rodzaje dodatków do oleju, stąd najprawdopodobniej te różnice. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Test bibułowy oceniam pozytywnie, zauważalnie jaśniejsza plama niż w drugim samochodzie Andrzeja, Hyundai 20. Dodatkowo plama z dzisiejszego odcinka nie ma tak poszarpanych krawędzi, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. Generujemy widmo różnicowe, czyli widmo oleju przepracowanego minus widmo oleju świeżego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Jakie wnioski? Oceniamy na tle odcinka numer 205 oraz 260. Uzyskujemy podobne wnioski do tego, co zawarłem w poprzednim odcinku. Bardzo mocna degradacja w punkcie 1520, zauważalnie mniejsze zanieczyszczenie dla długości 1100. Pozostałe parametry to jest oksydacja nitro, oksydacja sulfonowanie, stany względnie akceptowalne. Podsumowując, wartość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 83%. Wydaje się, że taka optymalna wymiana oleju w tym samochodzie to przedział 8 do 10 tysięcy kilometrów. Natomiast warto zaznaczyć, że eksperymentowanie z innym olejem może przynieść w tym przypadku również ciekawe obserwacje. Jeśli chodzi o pytanie, czy w oleju nie mam jakichś objawów przycierania się silnika z łuszczącego się katalizatora, trudno jednoznacznie stwierdzić, bo z pomiarów lepkości, podczerwieni czy testu bibułowego tego nie odczytamy. Tutaj przydałby się ICP, mogę natomiast stwierdzić, że proces degradacji jest bardzo zbliżony jak w innym silniku, odcinek 205, co może sugerować, że wszystko jest w normie. Poddaję pod dyskusję jeszcze jeden temat zapodany przez Andrzeja. Auto córki póki co nie bierze oleju od wymiany do wymiany, podobnie jak Hyundai 30 GB12 2016 rok mojej żony. Tamten jeździ na oleju Mitasu 5W30 z molibdenem. Dawniej miałem Kia Ceed 1.4 2007 z LPG, żona i20, córka Hyundai Getza 1.1. Ponieważ wydawało mi się, że W20 żony słyszę na zimnym trochę łańcuch, to Shella wymieniliśmy na Liqui-Moly 5W30 z molibdenem i przestałem to słyszeć. Mechanik mnie namówił na ten olej, który sprzedawał z beczki. Potem do Kii Getza też wlałem ten Liqui-Moly i co się okazało, wszystkim autom zaczął ubywać olej.
Dobrze, że wszystkim, dodaje Andrzej. Następnie do tych aut wlałem itasu 5W30 z molibdenem i żadne z aut już nie zużywało oleju. Andrzej poddaje pod dyskusję, czy ten liquid moly bardziej się spala, odparowuje, czy może że z beczki to wymieszany i jakoś się rozwarstwił może, czy coś takiego jest możliwe w oleju z beczki. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na kanale YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!